Witam Państwa serdecznie. Luty, marzec pracowicie wykorzystujemy, przygotowując rozsady. W kwietniu zaczyna brakować miejsca na parapetach. Na moim regale robi się pomalutku burz, ale wcale mi to nie przeszkadza. Ważne jest, żeby teraz obserwować rozsady, doglądać, czy nie dzieje się coś niedobrego z nimi. Może pojawiły się jakieś oznaki chorób lub rozsada źle rośnie. Co robić? Jak dostarczyć roślinom cennych składników? W zeszłym roku w filmiku Czym odżywiać sadzonki, naturalne sposoby mówiłam o kilku sposobach, a dzisiaj chciałabym powiedzieć o dobroczynnym wpływie drożdży na rozsady. Serdecznie zapraszam. Nawóz z drożdży jest bardzo łatwy w przygotowaniu, a poza tym nie ma ryzyka przenawożenia. Sposób znany naszym babciom, prababciom. Drożdże piekarskie są bogate w składniki odżywcze. Zawierają węglowodany, aminokwasy, związki organiczne, witaminy, na przykład z grupy B. Poza tym są źródłem żelaza, fosforu, wapnia, chromu i magnezu. A zatem samo dobro. Ale czy sadzonki, nasze cenne rozsady, można podlewać drożdżami? Można i wiele przemawia za tym, by to robić. A zatem, jakie są korzyści ze stosowania drożdży do pielęgnacji rozsad? Po pierwsze, wzmacniają system korzeniowy, przez co roślina łatwiej pobiera z gleby wodę i inne składniki odżywcze. A wiadomo, jeśli system korzeniowy będzie dobrze rozwinięty, to późniejsze owocowanie również będzie bardziej obfite. Po drugie, drożdże pobudzają rośliny do wzrostu, przez co przyspiesza produkcję rozsady. I w tym miejscu możemy obawiać się, że rośliny będą zbyt wybujałe. Ale właśnie nawóz z drożdży sprawia, że pędy stają się grubsze, mocniejsze, także bez obawy. Trzecia korzyść, drożdże tworzą barierę ochronną, zmniejszającą podatność na niekorzystne warunki zewnętrzne, na które niebawem nasze rośliny będą narażone już w trakcie hartowania, na przykład, a później, gdy będą wysadzone do gruntu, no to też będą musiały wiele znosić. Po czwarte, drożdże sprawiają, że w glebie rozwijają się pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które wypierają groźne grzyby chorobotwórcze. Dzięki temu rozsada jest chroniona przed rozwojem chorób korzeni. Skoro drożdże są tak cenne jako nawóz do rozsad, no to pytanie, jak przygotować ten cenny preparat? Zapewniam, że czynność jest banalnie prosta. Kostkę drożdży, taką 100-gramową, dzielimy na pół i rozpuszczamy w letniej wodzie. O. Tyle wystarczy na przygotowanie 5 litrów nawozu. Zauważyłam, że gdy doda się łyżeczkę cukru, drożdże lepiej się rozpuszczają. I też niech one sobie trochę postoją z tym cukrem. Potem dolejmy ciepłej, ale nie gorącej wody, takiej letniej. Dobrze trzeba rozmieszać, tak żeby nie było żadnych grudek, bo jeśli wlewamy do opryskiwacza, to najdrobniejsza grudka będzie powodować, że będzie on nam się zatykał. Przygotowaną w ten sposób substancję dolewamy do opryskiwacza na 5 litrów wody i mamy gotowy preparat do podlewania. Niektórzy przygotowują nawóz ze sfermentowanych drożdży. Jeśli chodzi o ten sposób, nie mam w tym praktyki. Zawsze stosowałam przepis, który podałam i jestem jego pewna. Moim zdaniem jest też łatwiejszy w przygotowaniu, więc właśnie
jego się trzymam. I podlewamy każdą roślinkę. No pytanie, jak często stosować ten preparat? No właśnie, jak często stosować nawóz z drożdży? Jeżeli z rozsadą się nic nie dzieje, pięknie rośnie, to takie dokarmianie możemy wykonać raz w trakcie produkcji rozsady, ale kiedy widzimy, że pojawia się jakiś problem, pojawiają się grzyby albo rozsada źle rośnie, no to zabieg możemy powtórzyć za 2 tygodnie, żeby roślinka się naprawdę wzmocniła. Można też ten preparat wykorzystać do opryskiwania. On, co też działa na nie wzmacniająco i ochronnie. Po rozpyleniu na roślinę drożdże zasiedlają się na liściach, łodygach i wypierają mikroorganizmy dla niej szkodliwe, mogące wywołać chorobę. O czym jeszcze pamiętać? Pamiętajmy o tym, że nawóz z drożdży zacznie działać, gdy będzie ciepło. Sadzonki po podlaniu musimy wystawić na ciepłym, nasłonecznionym parapecie. A gdy sadzonki są w szklarni, to też musi być w niej ciepło. Nie podlewajmy w zimne dni, dlatego że drożdże, żeby się rozwijać, potrzebują ciepła, to wszyscy wiemy. Jeszcze jedna rzecz. Po jakimś czasie dobrze jest posypać ziemię popiołem drzewnym w celu uzupełnienia potasu. To dobrze by było tak zrobić. Tak przynajmniej się zaleca. Ja nie zawsze tak robię i sadzonki rosną mi dobrze. Ale myślę, że to jest wiedza, którą warto mieć w posiadaniu. Dlatego też ją przekazuję. Jakie rośliny podlewamy takim nawozem? W zasadzie nie ma wielkich ograniczeń. Za wyjątkiem cebuli, czosnku, ziemniaków. Warzywa te po zastosowaniu drożdży źle się przechowują. A tak poza tym drożdże mają wszechstronne zastosowanie. Może krótko powiem, jakie rośliny ostatnio podlewałam drożdżami. Paprykę. Podlewałam też pomidory. Dla nich to jest po prostu super nawóz, który zapobiega też w przyszłości zarazie ziemniaczanej. Podlewałam też koperek, który przygotowuję w domu. Również możemy podlewać seler. To jest też znakomita odżywka, naprawdę super po nim rośnie. Różnego rodzaju kwiaty. To akurat jest heliotrop. Bardzo dobrze rośnie po drożdżach, ale też podlewałam gazanie. Też dostają koloru, więcej liści. A zatem do różnych kwiatów możemy również stosować drożdże. Aksamitki. Nawet aksamitki rosły mi dość licho, ale właśnie zastosowałam ten nawóz i widzę poprawę. Zastosowałam do tych roślin i widzicie Państwo, one nadal żyją i mają się dobrze, także nie ma się czego obawiać. Aha, jeszcze ważna rzecz. Nawóz z drożdży też działa bardzo dobrze na rośliny kapustne. Myślę, że warto znać takie domowe sposoby na wzmocnienie naszych sadzonek. To sposób dla osób, które poszukują ekologicznych rozwiązań w ogrodzie. Silne siewki to w przyszłości silne rośliny, bardziej odporne na choroby i szkodniki. Poza tym to bardzo tani sposób, bezpieczny dla nas i naszych roślinek. Jestem ciekawa, czy Państwo stosujecie drożdże i z jakim rezultatem. Wszyscy czekamy na komentarze, a dzisiaj dziękuję za uwagę.